oczywiście. Jak wiecie, w polskiej kulturze nie ma czegoś takiego. Hej, takie nietypowe przywitanie na moim kanale, ale w weekend prawie nic nie udało mi się nagrać. Spędziliśmy naprawdę fajny weekend na rowerach, 2 dni jeździliśmy. Pojechaliśmy także do sklepu z rybami. Musiałam kupić kolejne rybki i tym razem to, o czym sobie wymarzyłam, czyli krewetki. Już od dłuższego czasu myślałam o tym, żeby mieć w akwarium krewetki i mi się udało. Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Zaczynamy tego weekly vloga. Widzieliście już, jaka pogoda u nas jest i niestety nie zapowiada się na polepszenie. Raczej jak tak patrzę ciągle, to są takie przyświty, że będzie słoneczko, że będzie cieplutko i jest to jeden dzień, a potem znowu mamy chmury i deszcz. Ciekawo, mamy w tym roku wiosnę. Pierwszy raz tak widzę, żeby było właśnie aż tak zimno. Raczej zimno może nie jest aż tak, ale jeżeli chodzi o właśnie zachmurzenie i brak słońca, no chyba będzie trzeba więcej wzmocnić się i dodawać witaminę D. Miałam dzisiaj się spotkać z Moniką, ale dziewczyna się rozchorowała, więc życzę jej zdrówka. No pięknie, po prostu wszystko się zapowiada rewelacyjnie tej wiosny. Mamy co prawda plany na kwitnące wiśnie, co będzie na pewno w osobnym vlogu, bo jedziemy gdzieś w nowe miejsce. Także w ten weekend przyjeżdża do nas rodzina mojego męża, więc też będziemy pewnie coś robić jeden dzień, bo jeden dzień oni jadą do Giny. Byliście, więc podsyłam wam vloga z tego miejsca. Razem z przyjaciółmi mojego męża byliśmy w tym miejscu, ale myśmy zdecydowali właśnie, że my pojedziemy w inne. Jako że w Giny już byliśmy i naprawdę jest tam dużo ludzi, a chciałabym wam pokazać inne miejsca właśnie na kwitnące wiśnie, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Trochę kontentu będzie wiśniowego, jeżeli pogoda się poprawi w końcu. Wtedy nagrywam kolejny film na czwartek, bo będzie nowa seria, czyli będzie taka bardziej, to jest stara seria, ale bardziej taka, chciałabym zrobić ją bardziej taką profesjonalną, czyli profesjonalną, no ciężko to powiedzieć, po prostu lepiej to wszystko ogarnąć i tak poukładać, jakby to powiedzieć, żeby było to takie kompendium wiedzy. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Wy już pewnie to oglądaliście, więc jeżeli nie widzieliście, to zapraszam. Ja wiem, że was nie wszystkich tutaj interesuje taki content, ale tak jak mówiłam, ja będę go trzymała, dlatego że może komuś się po prostu to może przydać, więc taki content zostanie. No, a ja zabieram się za telewizję, za jedzenie i będziemy się słyszeć już za niedługo. I'm sorry, you know I never meant to, but you haven't lost our ways, feel separated me, but I know that when I see you, oh I never wanna leave, so don't be so mad, I know that it's easier said than done, and it feels like it's hopeless, I'm begging you please hold on. Maybe the reason tossing and turning is 'cause I'm scared one day you won't be, so I'll keep on trying up. Już wróciliśmy do domu, ja nawet byłam po Eliasza. Dawno nie byłam z moim mężem na lunchu, więc tak dziwnie było. Pierwszy raz od dłuższego czasu, więc fajnie spędziliśmy. I teraz chciałabym zrobić chlebek bananowy. Ostatnio kupiłam właśnie bardzo tanie banany, ale no oczywiście jak już się je kupi, to już mój syn nie chce ich zjeść. Więc postanowiłam, że zrobię z nich chlebek bananowy, zanim po prostu już stracą swoją całkowicie i jakość i tylko będą nadawały się do wyrzucenia. To już jest drugi raz, kiedy robię ten chlebek bananowy. Ja
tutaj sobie będę na spokojnie go robić, a Was zapraszam na filmik, który zrobiłam w weekend. W weekend myślałam, że coś nagram, ale w końcu spędziliśmy cały weekend rodzinnie razem z moim mężem i Eliaszem na rowerach. 2 razy byliśmy, 1 raz to nawet wpadliśmy na deszczykę, więc było bardzo przyjemnie. No i było bardzo dużo ludzi na Somion, przez co jazda rowerem nie była taka przyjemna, ale już za to w sobotę było dużo lepiej. Pogoda w ogóle nam dopisała jako jedyny dzień. Teraz bardzo się rozpadało, więc siedzimy w domu. Ja przy okazji wtedy zrobię chlebek bananowy. Taki pomysł mi wpadł, więc ja zabieram się do roboty, a Was zapraszam na filmik z przepisem na chlebek bananowy. I zaczynamy. Na sam początek przygotowujemy banany, które obieramy i widelcem rozdrabniamy do powstania masy z kawałkami bananów. Następnie odmierzamy 70 g masła i za pomocą mikrofali rozpuszczamy. W międzyczasie przygotowujemy cukier oraz jajka, które rozbijamy i łączymy z cukrem za pomocą miksera. Dodajemy masło do bananów i łączymy całość z masą cukrową. Odstawiamy i zabieramy się za suche składniki. Przesiewamy mąkę, dodajemy sodę oraz szczyptę soli. Wszystko mieszamy razem, wsypując mąkę do masy cukrowej i wcześniej pokruszone i podprażone orzechy włoskie. Przygotowujemy blachę, do której wlewamy nasze ciasto, a na górę posypujemy orzechy. Wstawiamy do piekarnika na 50 minut na 170 stopni. Przed upływem czasu warto sprawdzić, czy ciasto już jest gotowe. I voilà! Spójrzcie, to piękne drzewko. Ładnie wygląda i w ogóle. Ale spójrzcie tutaj. Tu. I najgorsze. Na przykład tutaj. I tutaj. I na przykład ludzie dbają o okolice wtedy, kiedy widzą, że jest kamera, że nie powinno się, że to jest środek miasta, etc. Ale na przykład takie miejsca jak te, które będą niedługo wyburzane i będą stawiane tutaj budynki, jak widzicie już myślą, że można wyrzucić tak sobie na spokojnie śmieci, kubki po kawie, po soczkach, po innych smakołykach i już nie brać ich do domu. Tutaj zrobił się straszny śmietnik, a tylko i wyłącznie dlatego, że jest opuszczona ta dzielnica. Tu opuszczona, kawałek dalej mieszkają, tam już jest czysto, tutaj jest brudno. To tak jak lasy w Polsce. Wszystko w porządku, aż w pewnym momencie idziesz, znajdziesz jakieś śmietnisko, które nie powinno tam być. I tutaj jest podobnie niestety. Mam nadzieję, że to niedługo zostanie oczyszczone, bo jak można na to tak żyć po prostu. Tutaj się coraz więcej tych śmieci, co prawda są kamery, postawili kamery, są napisy, proszę nie wyrzucać śmieci, no ale i tak po co zabrać do domu, po co zabrać w kieszeni, jak można wyrzucić tutaj, ale to nie tylko kubeczki, ale także śmieci takie domowe, bo oczywiście wyrzucanie śmieci w Korei jest płatne i trzeba za to płacić, ale jeżeli wyrzucimy sobie właśnie w takim miejscu, to czemu by nie? I widzicie, tutaj już jest czyściej, bo ta część jest już zamieszkana. Niestety. Znaczy niestety, że zamieszkana i że jest czysto, ale niestety, że tam już tak nie zadbali o to. Nagrałam filmik, na szczęście trochę mi to zajęło, jakieś 1,5 godziny. Niestety miałam parę takich prób, kiedy musiałam powtarzać. Niestety tak bywa, kiedy się człowiek trochę stresuje, bo to nie jest na moim kanale częste, że robię takie filmy. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, jeżeli go oglądaliście, jeżeli nie, to zapraszam, jeżeli oczywiście taki temat Was interesuje. Jeżeli nie, no to czekajcie do następnych weekly vlogów. Postaram się właśnie na moim kanale trochę to zrównoważyć, żeby każdy znalazł dla siebie coś ciekawego, ale ten projekt właśnie podróżowania po Korei chcę rozwijać i wstawiać takich materiałów troszkę więcej.
Oczywiście weekly vlogi, daily vlogi nadal będą na tym kanale, więc nie przejmujcie się, nie odsubskrybujcie mojego kanału. Dobra, jak widzicie, ja nawet makijaż sobie zrobiłam, włosy mam rozpuszczone, wiem, nieczęsto widywane jest to na moim kanale, ale słuchajcie, jest tutaj ciężko, na przykład jak się ma takie cienkie włosy właśnie, żeby mieć przez cały czas rozpuszczone włosy. Strasznie wieje w Busan ostatnio, więc ja wolę taki koczek, gdzie mi włosy po prostu wszędzie nie wpadają. Ja teraz zrobię sobie mini listę, żeby wszystko na pewno kupić i pójdziemy na zakupy. Jestem już w domu, ale umieram po prostu z głodu, więc śpieszę się, żeby ugotować coś do jedzenia, raczej zrobić sobie coś do jedzenia. Oczywiście będzie sałatka. Ja trochę ostatnio no tak polubiłam strasznie tą sałatkę, więc jem ile mogę, jak najczęściej. Muszę się też trochę pośpieszyć, bo czasu mi już nie starcza. Zostało tylko 1,5 godziny niestety nagrywanie filmu. Jeszcze tutaj konwersacja z mężem, coś tam i tak ciągle czas mi umyka z rąk. Dobra, zabieram się za gotowanie, raczej robienie sałatki. Dzisiaj na szczęście obiad będzie bardzo szybki, taki na spokojnie, więc super. Dobra, ale jeszcze tylko przed zniknięciem na sałatkę pokażę Wam, co mi udało się kupić. Zapłaciłam jakieś 50 000, czyli ostatnio mam tak, te 50 000 jest taką normą u mnie w zakupach, właśnie takie na 3 dni, ale kupiłam coś dodatkowego. Już Wam pokazuję. Wszystko kupiłam za 50 000, oczywiście bez tej wody, nie? Oczywiście warzywa są ostatnio bardzo drogie, więc ziemniaki były po 6 000, tutaj marchewki za 4 000. Dorwałam sałatę przecenioną, więc tyle dobrze. A i dorwałam też 2 kalafiory przecenione na 3200 około, 3300, więc myślę, że super. Na pewno coś z nich wykombinuję, chyba nie zupę, bo mi trochę żal, ale tak na świeżo, może do jutro właśnie do mielonego, którego w końcu kupiłam za 6800, o 6900, tutaj kupiłam za 8000 cream cheese i mamy też dressing, kupiłam właśnie koperek i co jeszcze, i mam śmietanę także przecenioną za 3300, więc super. A to też jest dodatkowa rzecz, bo kupiłam sobie sok za 3600, taki duży przeceniony pomarańczowy, więc całkiem nieźle. No na 3 dni powinno starczyć, a teraz jeszcze myślę, że będzie obiad jeszcze na 4 dni, bo zrobię chyba pizzę. No więc super. Dobra, znikam. Patrzcie, co za cudo mi wyszło, ale to ładnie wyszło, no. Kurczak, trochę sera i pomidorki, awokado. Wow, pięknie. Tak. No to macie. Idę po Eliasza, mam dzisiaj kawę ze sobą, bo pójdziemy chyba na spacer. Trzeba dzisiaj chleb kupić, więc zajdziemy na spacer. A przy okazji właśnie jak idę po Eliasza, chciałam Wam powiedzieć co nieco, bo było pytanie o jego imię. Eliasz ma 2 imiona, polskie i koreańskie. Polskie to jest Eliasz, a koreańskie to jest Yongwon. Tak się złożyło, że Eliasz jest bardzo trudne w Korei do wymowy, plus Yongwon to jest imię, które wybrali nasi teściowie. I pewnie zastanawiacie się, czemu nagle jest Elia. Elia to koreański odpowiednik Eliasza, a angielski Elijah. Więc takie krótkie zdrobnienie Elia nam się bardzo spodobało i zaczęliśmy do niego tak wołać. Przyzwyczailiśmy się do Elia i ja chciałam właśnie tego imienia używać. I niestety i w polskich papierach inne imię używaliśmy i oczywiście w koreańskich papierach także inne.
chodź, chodź. Jest to trochę problematyczne, kiedy dziecko ma 2 imiona, a nie jedno. Jednym z takich większych problemów to jest właśnie to, że na lotnisku nie możemy wcześniej Eliaszowi zrobić odprawę, a musimy podjechać na lotnisko i przy okienku ją zrobić. Przy pierwszym razie, kiedy o tym nie wiedzieliśmy, było to bardzo problematyczne, ale można się do tego przyzwyczaić i po prostu czasowo sobie wszystko poukładać. Jak wiecie, w polskiej kulturze nie ma czegoś takiego, że dziadkowie wybierają imię dla wnuka, dlatego dla mnie jest to bardzo ciężko, żeby się do tego przystosować. Tym bardziej, że mi zależało właśnie, żeby Eliasz miał na imię Eliasz albo po korejsku Elia. Czy będziemy zmieniać jego imię? Raczej nie. Jeżeli już Eliasz zdecyduje się na to w przyszłości, to on po prostu wybierze, jak chce być nazywany i wtedy pozmieniamy mu w papierach. W końcu słońce. Nie wiem, czy w tym vlogu w ogóle Wam pokazywałam słońce, ale dzisiaj chyba w końcu wyszło. Nie wiem, co się dzieje z tą pogodą. A tutaj ujęcie z życia naszego akwarium. W końcu się zorientowałam, jak powinnam dawać im jedzonko. Mało, ale często. Bo niestety miałam problem z zanieczyszczeniami, ale już się z tym uporałam. I nie wiem, czy Wam mówiłam, ale mamy panią krewetkę i pana krewetkę. Pan krewetka uciekł. W sensie jest, ale nie chce wyjść, ponieważ pani krewetka stała się mamusią krewetką i będzie miała jajeczka, więc musieliśmy ją ukryć w takiej, jak to się nazywa? Klatce. No, w klatce, żeby dziewczyna po prostu mogła urodzić jajeczka na spokojnie. Już jedne moje dzieci są nakarmione, dostały jedzonko i teraz muszę Eliaszowi zrobić kanapkę, więc... A nie, dzisiaj sobie zażyczył jogurt. Ale żeby utrudnić nam życie, coś koleżanki wspominają, że nadchodzi zanieczyszczenie z Chin, więc rewelacja. Mam nadzieję, że do Busan większość nie dojdzie. Liczę na to, bo tak często bywa. Śliwa wytrzymała ostatnie deszcze, ale właśnie okazało się, że to chyba nie jest wiśnia, a właśnie śliwa. Jak oczywiście ja się nie znam na kwiatkach, więc wybaczcie. Jak już się znam, no to właśnie na tych zielonych, jak hodowałam w Polsce, miałam bardzo dużo właśnie tych zielonych, a nie dających kwiatków, czyli filodendrony, syndicapsusy i tym podobnego. A właśnie takich kwiatków ogrodowych, które dają piękne kwiatki, to raczej nie miałam i się nie znam na nich, ewidentnie. Ogólnie pewnie jesteście ciekawi, jaki dzisiaj plan mamy. Dzisiaj plan jest taki, że mój mąż przyjedzie, idziemy na jakiś lunch albo w domu zjemy. Jeszcze nie wiadomo, pomyślimy. Potem na 15 dzisiaj mamy spotkanie razem z nauczycielką Eliasza. Pierwsze takie spotkanie po tym, jak rozpoczął się nowy rok. Tak porozmawiać o tym, jak Eliasz sobie radzi i czy się zaklimatyzował w nowym przedszkolu. A później myślę, że będziemy musieli trochę ogarnąć mieszkanie, ale to tak lekko, bo oczywiście takie sprzątanie już było, ale chodzi o to, że przyjeżdża rodzina mojego męża. Oni będą na weekend jechali do Gine. Podsyłam Wam vlog z tego miejsca. Byliśmy tam na kwitnących wiśniach. To jest naprawdę popularne miejsce. Ja jeszcze filmik właśnie z serii takiej podróżniczej zrobię na temat miejsc wartych zobaczenia, jeżeli chodzi o kwitnące wiśnie, więc poczekajcie za rok, żebyście mogli sobie zapisać i przygotować się właśnie na wyjazd do Korei. To Wam pokażę właśnie wszystkie te miejsca. Dobra.
się zabieram do roboty. He's sick. Yes. Yes. But this is for him normal. What is finished? Jesteśmy już po wizycie w przedszkolu. Później Wam powiem, co Pani ciekawego nam powiedziała, a teraz idziemy do Modern House oraz na jakiś obiadek, coś zjeść, bo jednak rodzina Chrisa nie przyjedzie o 1:00 w nocy, a przyjedzie trochę wcześniej, więc musimy jeszcze coś kupić w Modern House właśnie specjalnie dla nich. No i oczywiście jesteśmy głodni, więc trzeba coś zjeść. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just that one spring day. 설레임을 주는 건 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 모든 게 새로 느껴져. Something in my heart. 그럼 전하고 싶어. When you ring my valentine. Someday you make my dream come true. 행복한 너그리가 나를 비추고. With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳. I can see you through a little far away. Jesteśmy już w domu. Eliasz z mężem się kąpią. Ja będę sobie nakładała lody. Moje ulubione lody po prostu są petarda. Mój mąż spróbował i teraz mówi, że to są jego ulubione lody. Aby chciał. Moje, bo one są z cream cheese, więc naprawdę dobrze smakują. A tutaj mam moje jeszcze ulubione blueberry. Naprawdę są smaczne i no po prostu jedne z lepszych lodów i do tego nie są aż takie słodkie, więc naprawdę fajnie smakują. Właśnie miałam Wam powiedzieć na temat sytuacji, co tam się działo w przedszkolu, dlatego że po miesiącu stwierdziliśmy, że chcemy mieć rozmowę z panią nauczycielką, tak po prostu dowiedzieć się, co z Eliaszem. Czy się zaklimatyzował. No i ogólnie opowiadała, że naprawdę fajnie się zaklimatyzował, że ogólnie dobrze sobie radzi, że teraz jego ulubioną zabawą to oczywiście są klocki, wcześniej samochodziki, jest żywym dzieciakiem, więc naprawdę czasami trzeba go przystopowywać. I mówi, że bardzo dużo je. Tak, wszystkiego 2 porcje. Mięska 2 porcje, ryżu 2 porcje, później się dziwię, czemu w domu nie jada, no ale jeżeli on tyle w żłobku, w przedszkolu jada, potem jeszcze kansik, czyli przekąskę, no to czego mam się dziwić, że nie je za dużo w domu, jak się nawcina na lunch, na obiadek. Dobra, i niestety, co się dowiedziałam, sobie wchodzę tam do przedszkola, patrzę, a pani nauczycielka w ciąży. Oczywiście mój mąż nie zauważył, jak powiedziałam Karejo, to ona wtedy taka w szoku, on tak w szoku, a ja mówię, że widzę, że w ciąży pani już jest, nie? I wiecie co, okazało się, że ona w ogóle już za miesiąc ma odchodzić i tak, to kiedy oni zamierzali nam powiedzieć, że nauczycielka odchodzi? No tak trochę dziwnie, bo myślałam, że dużo wcześniej będą mówili, że już tak przygotują nas na to, że pani nauczycielki nie będzie, a przecież widać, jak szła w brzuszku, to nie był taki malutki, tylko to był po prostu już, no taki, myślę, że na spokojnie 6. miesiąc, myślę, że tak, bo kobietka bardzo drobna jest, taka malutka. I nie dziwię się, że miała malutki brzuszek i
I wiesz, i mówi, że za miesiąc odchodzi, a my tak, a super. Kolejna nauczycielka, Elia nie może się przywiązać, bo od razu wszyscy odchodzą. Tak było z wcześniejszą panią nauczycielką, co nam się naprawdę trochę nie podobało, bo dużo zmian Elia już ma. Na szczęście my tutaj się przeprowadziliśmy, mamy już mieszkanie, to chociaż jedna rzecz jest pewna, że mieszkanie się nam jak na razie nie zmieni. Dobra, my już mamy posprzątane, dlatego ja sobie lody nałożę, rybki już dostały jeść. No i w tym miejscu chciałabym się też z Wami pożegnać, bo tak jak mówię, ten film by miał chyba z 1 000 000 godzin, a trzeba przecież to kiedyś skończyć i kręcić kolejne. Dobra, to dziękuję Wam bardzo za towarzystwo w tym tygodniu. Będziemy się widzieć w kolejnym. Dziękuję Wam bardzo. Oczywiście nie byłabym sobą. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!